Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z gry Metal Gear Solid. Jak zapewne pamiętacie, w ostatnim, słuchajcie, tutaj odcinku bardzo dużo się działo. Między innymi, słuchajcie, to, że okazało się, że te karty PAL, które mieliśmy powstrzymać Metal Geara, mieliśmy wyłączyć go. Okazało się, że po prostu je włączyliśmy, tak, aktywowaliśmy. Snake tutaj został po prostu, jednym słowem mówiąc, wrobiony, tak samo, wykorzystany przez tych wszystkich tutaj, że tak powiem, członków tego oddziału Foxhunt. No i co? Tutaj tak naprawdę skończyliśmy odcinek i został Snake złapany w pułapkę, gdzie po prostu to pomieszczenie z tymi komputerami zostało tutaj one jakby jakoś zagazowane, że tak powiem. I teraz naszym celem, jedyne co możemy na ten moment zrobić, słuchajcie, to możemy szybko założyć maskę przeciwgazową. No i tutaj na chwilkę, zaraz, z tego co pamiętam, powinien nam do nas odezwać Oktakon. Albo poczekajcie, musimy chyba zadzwonić, już nie pamiętam. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Dobra. Tak jak mówiłem. Come on, hurry up already. Zadzwoniliśmy do Oktakona i on powiedział, że tu są szkła przeciwpancerne, po prostu nie możemy ich nawet strzelić w nie, bo się nie rozpadną. I Oktakon będzie próbował nam otworzyć drzwi. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Okej. Udało się otworzyć drzwi tutaj Oktakonowi. No i tak jak widzieliście, tam Liquid teraz uciekł. Teraz słuchajcie, tutaj będzie bardzo dużo film, znaczy bardzo dużo, będzie filmik, także sobie będziecie oglądali, a potem wam przetłumaczę. Dobra, patrzcie. Dobra, wybaczcie, to jeszcze nie ten moment, to jeszcze za chwilkę. Dobra, teraz. Liquid! Snake! Did you like my sunglasses? You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox dye. Fox dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy octopus were killed by Fox Dye, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true, you and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But
I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior, and now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands! You stole my chance for revenge! Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him! I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you! Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes! Yeah! Snake, your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon! Consider it an honor, a gift from your brother! Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century! It's moving. How do I stop it? No właśnie, słuchajcie. Jeszcze chwilę. Dobrze, słuchajcie, ja tutaj zapauzuję grę, bo doszło do tego, czego po prostu nie chcieliśmy, żeby doszło. Czyli walka z samym Metal Gearem, czyli z tym wielkim mechem robotem. Ale zanim zaczniemy, słuchajcie, tutaj grę, ja wam troszeczkę tu przetłumaczę. Mniej więcej z tego, co sam zapamiętałem. O czym tu była mowa? Przede wszystkim Liquid powiedział, że Snake został wykorzystany nie tylko przez terrorystów, ale także właśnie przez Pentagon. Tak naprawdę misja Snake'a, żeby uratować zakładników i powstrzymać Metal Geara, to tylko była przykrywka. Snake został wykorzystany do tego, żeby roznieść wirusa tego Fox Die po członkach właśnie Fox Hunt. Snake został zarażony tak naprawdę przez Naomi właśnie celowo, a Naomi współpracowała, słuchajcie, z Pentagonem, żeby Snake właśnie rozniósł tego wirusa na tych członków, czyli widzicie, został wykorzystane Snake. Pentagonowi jednak nie udało się do końca to, co sobie zaplanował, no bo Naomi nie była tak naprawdę dobrze kontrolowana przez cały ten Pentagon i zmieniła coś w kodzie tego wirusa i nikt tak naprawdę nie wie, co ona zrobiła, tylko tak naprawdę ona wie sama i zna lekarstwo na tego wirusa. Tak naprawdę przez Snake'a zginął właśnie Decoy Octopus oraz Kenneth Baker. Dlatego pamiętacie takie czasami na początku samej gry, jak oni ginęli, były takie te dziwne ich śmierci, a to właśnie dlatego, bo Snake był zarażony i oni się po prostu od niego jakby ginęli, zarażali, można powiedzieć w taki sposób najprostszy. Kiedy Snake znalazł się w pobliżu tych osób. Dziwne jest tylko to właśnie, że nie zginęło więcej osób od Snake'a, skoro jest zarażony, tak? Na przykład Liquid Snake lub Ocelot. Czekajcie, to o czym tam jeszcze była mowa? Ja sobie przypomnę, bo tego sporo było. Najwyraźniej Solid Snake jest po prostu odporny na tego wirusa. A jak Snake nie może się zarazić, to Liquid też. A dlaczego Liquid też nie może się zarazić? Bo okazało się, słuchajcie, tutaj Liquid mówił nam, że Solid jest tak naprawdę jego bratem bliźniakiem. Dlatego tak naprawdę powstali oni w wyniku tak zwanego projektu, nie wiem czy ja dobrze to wypowiem, Lesson to River, coś takiego. Jest to projekt, który polegał na stworzeniu idealnego wojownika z genów właśnie Big Bossa, czyli ojca Liquida i Snake'a. Snake zabił tak naprawdę Big Bossa kilka lat temu swoimi własnymi rękami. Tutaj właśnie nawet mówił o tym Liquid. I właśnie Liquid i Snake powstali właśnie z genów tego Big Bossa. Ale też jest taka opcja, że tutaj Snake dostał tak naprawdę najlepsze cechy, najlepsze geny właśnie
Big Bossa, a Liquid Snake dostał tak naprawdę same takie, wiecie, najgorsze, negatywne te geny. I Liquid przez to zawsze czuł się taki jakby gorszy, można powiedzieć, przez to, że właśnie dostał te najgorsze cechy. I poprzysiągł zemstę na Big Bossie i wszystkich członkach odpowiedzialnych za to wszystko. Dlatego tak naprawdę Liquid robi to, co robi, bo chce przewyższyć, można powiedzieć, swojego ojca, że mimo złych genów on jest jeszcze lepszym, ale w cudzysłowie, że wiecie, że gorszym jest złolem, że tak powiem, no. No i słuchajcie, no i tak naprawdę tutaj ta rozmowa, no można powiedzieć, na tym się zakończyła. Teraz słuchajcie, doszło właśnie do konfrontacji między Liquid Snake'em a Snake'em. No i czeka nas, słuchajcie, nic innego jak walka z samym mechem. Czyli to, czego się spodziewaliśmy. Słuchajcie, przede wszystkim ja tu pamiętam, potrzebne są nam Stingery i chyba też wiecie, co będziemy używali tutaj. Tych granatów, Chef granat, a zaraz wam powiem dlaczego. Rzućmy, zaraz wam powiem dlaczego. Dobra, naszym celem, słuchajcie, jest zniszczenie radarów, które będą gdzieś właśnie tutaj gdzieś będą, tylko kurczę, już nie jest takie proste. No właśnie, tam był, bo musimy namierzyć ten radar, tylko wiecie, to nie jest też takie łatwe, a Chef granat służy właśnie do tego, żeby przez chwilę te radary jakby wariowały, one zakłócają, tak, prawda? My musimy w międzyczasie szybko brać właśnie, chcę wam to pokazać, tylko też nie wiem, z której tam strony jest kulka wodna. Dobra, i przede wszystkim tam widzicie, jeszcze jest taki radar jakby, który nas widzi. Najlepszą opcją jest właśnie tutaj chodzić, że tak powiem, może to śmiesznie zabrzmi, między nogami tego mecha i po prostu namierzać, że tak powiem, szybko. Nie wiem, czy ja dostałem, tutaj chyba dostałem. Kurczę, no widzicie, tak, ten radar jest tak trochę niewidoczny i jego też niełatwo jest dostrzec. Ogólnie ta walka nie jest taka trudna, powiem wam. Ja pamiętam, że kiedyś w miarę szybko przeszłem. Tylko też jest problem w tym, że musimy się w odpowiednim... Tam jest. Dobra, mamy to. I wiecie co, ja sobie będę też tutaj save'ował, żeby po prostu też w miarę to mi szło szybko, żebym nie musiał powracać do tych sekwencji walk. Także ta walka mniej więcej wygląda w ten sposób, ale od razu wam wspomnę, że po prostu to nie będzie koniec. Chyba też operowałem, nie widzę, gdzie ja jestem. Użyliśmy może Chef granata. Później będzie druga jakby część tej walki, ale to później wam powiem, o co chodzi. Na razie się skupmy tutaj, bo troszeczkę już za bardzo odeszłem. A tak jak wspomniałem wam, no właśnie, tutaj obrywam, ale rozsądniejszym właśnie takim najrozsądniejszym właśnie miejscem jest tutaj chodzenie między tymi nogami. Jakkolwiek by to śmiesznie nie brzmiało. Kurczę, no. Dobra. Sejwujemy szybko. Widzicie, ta walka między tak wygląda. Jeżeli cały czas się znajdujemy pod stopami, tylko to się też nie zawsze udaje. No właśnie, widzicie, to nie jest takie łatwe za każdym razem. Zrzućmy znowu granat. Ten granat rzucam, bo on zakłóca, wiecie, przez chwilę tego mecha, ten radar i on nas, widzicie, nie widzi. Tam na tej mapce wtedy nie widać, on nie widzi, gdzie my jesteśmy. Wtedy my mamy chwilę, żeby wykorzystać ten moment. No właśnie, żeby sobie strzelić i wtedy go trafimy. Z powrotem, słuchajcie, uciekamy. Może mi się uda jeszcze raz. On się tu odwrócił już. Musimy znowu uważać. No właśnie, ja tutaj dostałem sporą
energią. Także lepiej, słuchajcie, rzućmy kolejnego czeka na raz. Dobra, szybko zmieniamy z powrotem na Stingery. Też muszę troszeczkę odpowiednio daleko się, powiem wam, ustawić, bo nie mam takiego... O właśnie. Jeszcze raz. Chef Granatas. Źle wypowiadam, to mi wybaczcie, ale... Tym razem jeszcze tutaj nie strzał, dobra. Dobra, chyba jeszcze będzie tylko jeden strzał. Także widzicie, walka nie jest jakoś super trudna. Dobra, spróbujmy. No tym razem mi się nie udało. On strzelił jeszcze ze Stingerów. W moją stronę. Ja nie zdążyłem tutaj uciec. Dlatego mówię, ja najrozsądniejszym takim, a widzicie, jeszcze się rakietami. Najrozsądniejszym miejscem właśnie jest bycie tutaj cały czas. Kurczę, nie wiem, czy nie oberwę, teraz powiem wam. No właśnie. Ale jeszcze musi dostać się raz albo dwa razy, jeśli pamiętam. Naprawdę. Dobra, słuchajcie, jeszcze chyba tylko raz dostanie. I będziemy mieli, że tak powiem, pierwszą część walki za sobą, ale to za moment. Dobra, teraz będzie filmik, więc oglądajcie. Did that do it? Nice try, Snake! Inside! No właśnie. Hurry! Get away! Great Fox! Lubię tę scenę. From long ago, it sounds better than deep throat. So it is you. You're a terrible snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! Bardzo widowiskowa scena. Fox, why? What do you want from me? I am a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi. You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood, to soothe my guilty conscience. Even now she thinks of me as her brother. Fox. From the outside, we might have seemed like a happy brother and sister, but every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! No nie. Niestety. In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal harriers. Fox! How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? Cornered fox is more dangerous than a jackal. Destroyed the radome. O, bardzo mnie ta scena też się poruszała. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox, but now you're finished! No! Fire the stinger! Fox, can you really shoot? You'll kill him too! Później wam wszystko przetłumaczę, teraz słuchajcie. In front of you, I can finally die. After Zanzibar, Możemy strzelić, ale ja tego nie zrobię. neither truly alive, Nie potrafię. nor truly dead. An undying shadow in a world of light.
finally end. Die! O nie. Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Ale go zmiażdży. To bydlak. To bydlak. Foolish man! He prayed for death, and it found him. You see, you can't protect anyone, not even yourself. Die! O wow, powiem wam szczerze, że aż mnie to poruszyło. To naprawdę to jest tylko gra, ale ja pamiętam, jak kiedyś lata temu na mnie to wywarło spore wrażenie. Zanim przystąpimy do drugiej części, to słuchajcie, tutaj walki z Metal Gearem, bo tak jak wspomniałem wam, tu będzie jeszcze druga część walki. Na pewno wam tutaj trochę przetłumaczę. No tak jak widzieliście, słuchajcie, po tej całej pierwszej sekwencji walki pojawił nam się Ninja Grey Fox. Powiedział nam tak naprawdę prawdę na temat Naomi. Snake prosił Grey Foxa, żeby powstrzymał właśnie Naomi przed zemstą. Jednak Grey Fox powiedział, że no tutaj dość szokujące zdanie, szokująca wiadomość. Grey Fox zabił po prostu rodziców Naomi tak naprawdę. I że nie jest tak naprawdę jej bratem, tak jak twierdzi Naomi. I że zabił jej po prostu rodziców. No ale to tam poczekajcie, jeszcze przypomnę. Aha, i Ninja Grey Fox po prostu zwyczajnie on nie był w stanie zabić Naomi później, jeszcze ją. Nękały go tak naprawdę wyrzuty sumienia i postanowił on zaopiekować się Naomi, zabrać ją ze sobą i tak naprawdę ona cały czas myślała, że on jest jej po prostu bratem. Grey prosił także Snake'a, żeby powiedział jej całą prawdę, kiedy będzie już po prostu okazja, będzie już po wszystkim. To jest, powiem wam, bardzo duży zwrot akcji, jeśli chodzi o tą grę, bo tak naprawdę gdyby Naomi wiedziała całą prawdę o tym, to by nie zainfekowała tak naprawdę Snake'a tym wirusem i wszystko mogłoby się tak naprawdę potoczyć zupełnie tutaj inaczej, no ale twórcy gry wymyślili sobie to właśnie w ten sposób. Na końcu jeszcze tam Snake no tak wykrzyknął Fox, słyszeliście, bardzo poruszające i nie chciał, żeby tak naprawdę Grey umarł, bo jak wiecie, no Grey Fox kiedyś się zmierzył już właśnie ze Snake'em, Snake go pokonał, on potem myślał, że zginął i po prostu on później został właśnie zmieniony jakby na tego ninja, już kiedyś wam o tym wspominałem. Jednak Snake tak naprawdę kiedyś się z nim znał i tak naprawdę łączyła go jakoś taka więź, po prostu los sprawił, że stanęli po obydwu stronach barykady, tak? Ale tak można powiedzieć, że w pewien sposób, no, Grey był tutaj w jakiś sposób mu bliski. Powiem wam, że zawsze mnie ta scena ruszała i nawet teraz, kiedy gram po tylu latach, jakoś mi szkoda go jest po prostu, jednym słowem mówiąc, nie wiem czemu, po prostu mi jest po prostu go szkoda. Jeszcze on tutaj próbował walczyć, widzieliście, Ninja Grey Fox, mimo swojego pancerza, który jest bardzo odporny, próbował tutaj pomóc Snake'owi, on tutaj zniszczył jeszcze ten radar, w który strzelaliśmy, dobił go, dzięki temu właśnie ma teraz ten Metal Gear cały jest osłabiony, ale jednak i tak musimy jeszcze dalej z nim walczyć, także przystąpimy już do walki i zobaczymy, jak to się zakończy. Ok, już na początek oberwałem. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim przydałoby mi się oczywiście tutaj, może sobie kamizelkę założę, powiem wam. Dobra, nie wiem, tutaj coś jest, ale czy ja zdążę. Ration, dobra, jest, o Boże, ile ma energii, ja zobaczyłem. Zaraz wam powiem, o co teraz tu chodzi w tej walce, tylko niech ja z powrotem, słuchajcie, się tutaj zbliżę do niego. Mam jeszcze czaf granaty, czy nie mam, bo ja już chyba nie mam czafów. Dobra,
przede wszystkim właśnie musimy teraz, słuchajcie, nie wiem czy zauważyliście, tam ten przód jakby otworzył się tego mecha, gdzie właśnie Liquid wchodził i będziemy musieli po prostu jednym słowem strzelać. O, właśnie tu. To właśnie trafiłem. Będziemy musieli po prostu strzelać właśnie w ten taki otwarty jakby przedział, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć. Tylko już po prostu nie pamiętam, kto się ze Stingerów strzelało. Tak, ze Stingerów. Mamy tutaj namierzenie. Ale po prostu nie trafiłem tym razem. Pole manewru teraz tego mecha, tak jak widzicie, on teraz widzi tylko, tak jak widzi po prostu Liquid, tak? Wcześniej widział ten mech tak jakby... Dobra, teraz dostał. Widział tak jakby ten robot też miał większe takie pole jakby widoczność, natomiast teraz już mi się to zmniejszyło, no ale kurczę, więc... Nie, dobra, to jest... nie tak miało być. Dodatkowo sami spójrzcie, ile ma energii, ja w ogóle nie mam nic. Spróbować to jakoś tak inaczej zobaczyć, wiecie, schowajmy się czy gdzieś, może jakoś mi się to uda. Najgorsze jest to, że ja nie mam w ogóle, słuchajcie, apteczek, no. Nie mam w ogóle apteczek, to będzie podstawowy problem z tym teraz. Dodatkowo też musimy po prostu odczekać jakieś chwilę czasu, zanim możemy wykonać, że tak powiem, kolejny strzał. No właśnie, kurczę, teraz skręciłem sprawę. Nie, no ja tylko bez apteki nie przejadę, to będzie ciężka sprawa, widzę. Widzicie, nie możemy od razu, musimy chwilę... To ładuje was tymi rakietami. Dlatego tu też nie jest dobrą opcją po prostu... Kurde, nie jest safe. Nie jest dobrą opcją, wiecie, żebyśmy... oddalali się po prostu zbytnio. Też, kurczę, najlepiej jest tutaj między tymi nogami mu chodzić, tak powiem. Znowu to. Podobny sposób po prostu walki, tylko że... Ajajaj, no. Jeszcze nas próbuje zdeptać, tak samo jak zdeptał Ninja Greya Foxa. Musimy go po prostu koniecznie pomścić za to, co mu zrobił. On nam próbował jeszcze tam pomóc na końcu. A ten bydlak go po prostu dobił. Brat bliźniak po prostu. Solid Snake'a. Kurczę, nie jest tak łatwo do tu trafić. Nie? Ja się nawet dobrze nie widzę. Musimy się po prostu odpowiednio dalej ustawić. No, to nie jest też takie... Teraz dostanie, ale co z tego, jak ja teraz oberwę? No właśnie, ja przed tymi rakietami po prostu nie mogę uciec, no. Szybko wbiliśmy się tutaj. Dobra, może mi się uda, będę najwyżej sejwował, no. Tak to będzie trochę wyglądało, nie za fajnie, ale... Nie wiem, czy on dostał, czy on nie dostał teraz. Kurczę, no. Ciężka sprawa będzie. Dobra, no oberwał, dobra, tam sporo oberwał. Chowajmy się tutaj cały czas. Jednocześnie uważając, żeby nas tutaj nie zdeptał. Dobra, to przez chwilę nas nie widzi, może tu znajdzie tutaj rację. Chodźcie. Dobra, nie wiem, zapiszę, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo on się teraz tutaj odwraca. No właśnie, to nie był chyba dobry pomysł, powiem szczerze.
zginąłem, no ale patrzcie, gdybym po prostu go... Kurczę, chciałem tak troszeczkę nahamać, tak powiem, delikatnie. Wiem, że to nie wygląda za fajnie. I tu znowu te rakiety, uciekać tu pod nogi, dobra, tutaj, właśnie tutaj, w tym miejsce. Tu jesteśmy w miarę bezpieczni. Już dużo tej energii mu nie zostało, słuchajcie, naprawdę 3-4 strzały może. Tak jest, i dostał z powrotem. Już nawet tam chyba trochę dymi. Dobra, muszę troszeczkę się cofnąć. On teraz jakbyś znieruchomiał, nie widzi nas. Aj, trafiłem w nogę, no. No, można powiedzieć, że głupieje, widzicie, jak jest tu lata między nogami, to on po prostu... Dobra, teraz kurczę, strzeliłem. No teraz nie namierzę, widzicie, w tym punkcie, o teraz. Dobra, słuchajcie, jest jeden strzał i będzie po walce. Może mi się uda w ten sposób. Tak jest, obejrzyjcie sobie filmik. Snake! I'll crush you into dust! Nie pamiętam tutaj tych scen, powiem szczerze. A snake? Liquid, you're still alive. I won't die as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I am done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were, as we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict, new hatreds will arise. Then we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. They were created to be that way. Created? Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible
The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus, and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I. 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you! I got all of the recessive genes! You took everything from me before I was even born! But you and I aren't his only children. What? The genome soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the Human Genome Project, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation special forces. That's how they became the genome soldiers. That's right. The genome soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. The genome soldiers? That's right. They are our brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments! 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes, they too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool! They're a complete failure! We are on the verge of extinction! What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem, signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond, in order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you.
Look behind you. Meryl! Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl, Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No! We have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed, they've arrived at a decision. They won't even need a BTA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But, Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you, after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. What? What are you doing? What? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Houseman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. President ordered this? The President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the genome army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So you didn't mean to kill the DARPA chief after all. He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. Well, the bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Farewell. There's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. Only your death can satisfy me. Only your death can return to me what is rightly mine. But you'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this?
It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment of her death. If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. If you cross this line, you'll fall. At this height, it will kill even you. How about you, Snake? Dobrze, słuchajcie, no widzicie, mieliśmy tutaj oczywiście bardzo dużo różnego tekstu, mnóstwo tekstu, słuchajcie, mnóstwo rozmów. Jak widzicie, okazało się, że Meryl jednak tutaj, no widać, że chyba żyje, leży tutaj, widzicie, ale czy żyje, tego jeszcze do końca nie wiemy, możemy się tylko domyślać. Oczywiście Licking Snake też przeżył. No i dodatkowo, słuchajcie, powstrzymaliśmy samego Metal Geara, ale czeka nas ostateczny pojedynek właśnie z Licking Snake'em. Słuchajcie, tam było bardzo dużo ważnych rozmów, bardzo dużo tekstu. Pozwólcie, że ja na ten moment Wam w tym odcinku tego nie przetłumaczę, bo po prostu muszę sobie to jakoś sensownie rozpisać i po prostu wszystko sobie to ułożyć, że tak powiem, żebyście zrozumieli, bo tego było tak dużo, że po prostu żebym czegoś nie pokręcił. Także na początku przyszłego, następnego odcinka ja tutaj Wam zacznę to wyjaśniać jeszcze przed samym właśnie tutaj pojedynkiem, który mamy z Liquidem Snake'em na chyba dachu na tym Metal Gearu. Ja Wam tu wszystko powyjaśniam, ale na ten moment mówię, chcę sobie to wszystko jakoś sensownie poukładać, żebyście też po prostu zrozumieli, bo tam było bardzo dużo ważnych informacji wyjaśniających nam dużo spraw i po prostu wszystkiego tego teraz na ten moment nie pamiętam. Także słuchajcie, w tym odcinku będzie to tyle. Jeszcze prawdopodobnie czeka nas 1 lub góra 2 odcinki. Mam nadzieję, że on się Wam podobał i widzimy się w kolejnych. Cześć!